No siemka, siemka. Dzisiaj będziemy sobie opowiadać o takiej kolejnej metodzie, ponieważ mamy kolejny dzień i najlepiej by było, żebyśmy trochę ten speaking przyspieszyli. Dzisiaj się tym zajmiemy. Pokażę Wam, jak wykorzystać rzeczowniki, jak je łączyć i jak je rozłączać. Chyba dobrze powiedziałem. Zapraszam. Wstęp jak zwykle żenada, więc myślę, że jesteśmy w dobrym kierunku. Żeby łatwiej zrozumieć to, co już tutaj napisałem, a może najpierw pozwólcie, że napiszę rzeczowniki, właściwie kilka, żeby przypomnieć, o co w ogóle dokładnie chodzi. Czyli na przykład, jeżeli mamy przykładowo, chcemy powiedzieć na przykład polityka firmy i chcemy też również powiedzieć na przykład kubek do soku. Czyli jeżeli mamy polityka firmy, wiadomo, że tutaj mamy dwa rzeczowniki przy każdym, więc musimy zrobić coś takiego. Polityka oczywiście to jest policy. Jeżeli firmy, czyli coś należy do czegoś, może ja to napiszę, coś należy do czegoś, to wtedy robimy właśnie policy of na przykład jakiś tam company, w zależności od jakichś tam rodzajów spółek, nie spółek, może być biznes i tak dalej. Czyli generalnie stosujemy jakby ten of. Czyli of to oznacza kogo czego. Jeżeli mamy kubek do soku, będzie dokładnie to samo, czyli będzie na przykład a mug of juice. Możemy jak najbardziej jeszcze powiedzieć kubek soku, ale to trochę nie ma sensu. W angielskim jest to proste, zawsze będziemy łączyć to właśnie tym naszym of. Czyli możemy powiedzieć a mug of juice, albo oczywiście możemy też powiedzieć juice mug. Czyli jakby ten juice jako sokowy kubek, tak? Ja już o tym mówiłem, czyli tutaj mamy rzeczownik, jak i przymiotnik i tutaj też mamy rzeczownik, jak i przymiotnik. Przejdźmy dalej. No dobrze, to może jeszcze jakiś dowód na to, czyli tutaj mamy juice mug, tu mamy creative juice mug, działa. No i uwaga, teraz zakładając oczywiście, że coś należy do czegoś, możemy sobie również to wykorzystać. No i na przykład napisałem sobie tutaj dokładnie to samo, czyli mamy the idea of the meeting was great. Czyli to oznacza, że po prostu pomysł odnośnie spotkania, czy po prostu pomysł na spotkanie, czy pomysł spotkania i tak dalej, to możecie sobie jakby interpretować na wszelki sposób. I teraz mamy the idea of the meeting was great, czyli po prostu ten pomysł był wspaniały. Ale oprócz tego mamy też coś takiego jak the idea of meeting was great. No i teraz zastanówcie się, jaka jest różnica. Zachęcam do tego, żeby teraz zrobić pauzę i sprawdzić samemu, czy jesteście w stanie znaleźć błąd, nie błąd. Co tutaj się stanęło? Już tłumaczę. Jeżeli mamy the idea of the meeting, to oznacza, że to jest pomysł spotkania, czyli jest OK. Natomiast tutaj mamy the idea of meeting them i tutaj jakby pojawiło nam się nowe słowo, czyli them i to oznacza ich, czyli był wspaniały, tak? Czyli pomysł spotkania ich był wspaniały. Natomiast to jest pomysł w jednym zdaniu, jak i w drugim. Czyli pomysł był wspaniały i pomysł był wspaniały. Mamy to widoczne tutaj. The idea was great i tutaj the idea was great, czyli jakby konstrukcja jest ta sama. Żeby zrozumieć, co tutaj się zadziało, możemy sobie popatrzeć przykładowo na to zdanie. Czyli to był dzień wprowadzania nowych danych, powiedzmy, z jakąś tam dedykacją dla IT-owców. I możemy powiedzieć that was a day of inputting new data, czy tam data. No i teraz jeżeli mamy to był dzień, no to mówimy that was a day, a teraz mamy wprowadzania, czyli musimy zrobić a day of inputting new data. Pod spodem pozwoliłem sobie napisać kolejne zdanie, czyli na przykład that was a moment of working on this. Czyli to oznacza, że to był moment pracowania albo pracy, ponieważ to jest rzeczownik, czyli pracowanie i praca to jest to samo, tylko że rozpoznamy to mając coś takiego. Czyli a work oznacza generalnie jako praca, a working pracowanie. I to też gdzieś tam już o tym wspominałem. Czyli that was a moment of working on this. To był moment pracy nad tym albo pracowania nad tym. A tutaj niżej mamy również
proste zdanie, które jest zbudowane z prostych słów, natomiast brzmi konkretnie i dobrze. That was a difficult time of thinking about it. Czyli to oznacza, że to był trudny czas myślenia o tym. Czyli jak ktoś jeszcze tego nie zrozumiał, to jeszcze zrobimy taką szybką powtórkę. Myślenia, spotykania, wprowadzania i pracowania nad tym. No myślę, że teraz powinno być to jasne. No i tutaj powiedzmy mamy jeden przykład, już wam pokazuję. Yeah, but I don't like the idea of taking something if I don't know what it is. Yeah, but I don't like the idea of taking something if I don't know what it is. Mamy coś takiego, że but I don't like the idea, czyli nie lubię, nie podoba mi się pomysł jakby wzięcia czegoś, jeżeli nie wiem, co to jest. Czyli taking to jest odebranie, tak? Czyli nie podoba mi się pomysł brania czegoś, czego nie wiem, co nie wiem, co jest. Jeżeli nie wiem, co to jest. No i może drugi przykład dla kontrastu, żeby pokazać właśnie, że te rzeczowniki będą się wymieniać. Mamy tutaj the specific intention, czyli jakaś tam specyficzna intencja. Zdanie brzmi and with the specific intention of making each division more responsive to management. Jakbyśmy to przetłumaczyli, with the specific intention, czyli jakby ze specjalną, taką specyficzną intencją, making each division more responsive, czyli tutaj jest wykorzystanie właśnie make me feel do something, czyli to jest ta forma it makes me feel crazy, czyli to powoduje, że jakiś tam jestem szalony, czy czuję się jak szalony i tak dalej, czyli of making each division, czyli jakby sprawienia, że każdy podział albo każda dywizja będzie bardziej jakby taka otwarta na odpowiedź, more responsive względem powiedzmy managementu. No ale mamy jakby a specific intention of making, czyli już mamy właśnie pokazanie tutaj tego przeskoku na gerund tak zwany z wykorzystaniem właśnie końcówki ing. And with the specific intention of making each division more responsive to management. Oh yeah. I może jeszcze jeden przykład, ten jest bardzo prosty i tutaj ewidentnie widać właśnie, że też mamy do czynienia z rzeczownikiem, czyli he's just got a funny way of showing it sometimes. Czyli oznacza to, że on ma jakby śmieszny sposób pokazywania tego, czyli pokazywania tego czasami. No więc mamy tutaj jakby a funny way of showing, czyli śmieszny sposób pokazywania tego czasami. He's just got a funny way of showing it sometimes. I tu jakby ktoś chciał słownictwo, no to oczywiście tu jest takie całkiem fajne to słownictwo, ponieważ ono często się pojawia. Input i output. Input oznacza to, co my wkładamy w daną pracę, czyli wkład, czyli wszystkie te nasze starania. Natomiast output to jest to, co my uzyskujemy z tych starań, dlatego można to nazwać jako produkcja, czyli to, co dostajemy, czyli wyniki. No i tak naprawdę to jest wszystko. To jest kolejna jakby metoda na to, żeby przedłużyć sobie troszkę speaking, czyli żeby właśnie przepływać, że się tak wyrażę, do następnego zdania, czyli żeby nie tworzyć, że this is the idea that gives me coś tam, tylko mówimy that was the idea of thinking about it, that was the moment of working on this i tak dalej. Brzmi to naprawdę dobrze i oczywiście mamy dużą uniwersalność w tym wszystkim, ponieważ możemy sobie zmieniać rzeczowniki, jak i czasowniki, czyli rzeczowniki będziemy zmieniać tutaj, czyli jako a moment, a czasowniki będziemy zmieniać tutaj, czyli working, czyli wszystko w zależności od tego, jak dużo znamy czasowników, no i jak rzeczowników. To był moment, to była decyzja, to była chwila, to była sytuacja wprowadzenia czegoś tam, to była zasada wprowadzania jakichś nowych danych albo regulacji, czegokolwiek. No i tutaj myślę, że chyba przyszła pora zakończyć ten filmik. Tak więc bardzo dziękuję za to, że jesteście oczywiście ze mną. Jeżeli macie jakieś pytania do tego, możecie pisać w komentarzach. No i co? Get your speaking to another level. Trzymajcie się. Hej!